Hejo, tu Regina. Dzisiaj zastanowię się wraz z Wami, czy warto robić drugi raz ten sam film. Ostatnio zalała nas fala filmów live action robionych na podstawie animacji. Najpierw przyczynił się do tego sam Disney, zaczynając na przykład takimi produkcjami jak Alicja w Krainie Czarów w reżyserii Tima Burtona, który był jednak zupełnie nową wizją książki Charlesa Dawsona niż adaptacją filmu Disneya z 1951 roku. Podobnie ma się sytuacja z Czarownicą i Kopciuszkiem. Są to filmy bazowane na powieściach, na podstawie których Disney już stworzył swoje filmy animowane, ale były zupełnie nowymi dziełami, czasami opowiadającymi tą samą, dobrze znaną historię od innej strony. Dobrze to widać w Czarownicy, gdzie twórcy starają się pokazać zły charakter w sposób bardziej ludzki i wyjaśnić to, dlaczego Diabolina tak właściwie stała się zła, dodając z dobrze znanej historii nowy morał. Każdy z nas może stać się zły. Zależy to tylko od sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy i od nas samych. Jak to wszystko na nas wpłynie oraz ile bólu jesteśmy w stanie przyjąć i kiedy następuje w nas żądza zemsty tak silna, że jesteśmy w stanie zniszczyć samych siebie, tworząc wokół starych historii zupełnie nową otoczkę. To wszystko pokazuje, że na te filmy live action, bazowane na dobrze znanych historiach i baśniach, robiono posiadając na nie konkretny pomysł i wizję. Chciano zrobić coś jeszcze raz, ale zupełnie od samego początku, odrywając się od ich animowanych poprzedników, ale jednocześnie nie traktując ich jako coś gorszego i przestarzałego oraz niegodnego uwagi. Jednak z czasem, gdy Disney zauważył, że filmy te dobrze się sprzedają oraz zaczął się martwić problemami praw autorskich swoich słynnych i kultowych filmów animowanych, które są podstawą ich firmy, zaczął produkować swoje filmy live action coraz częściej. Piękna i Bestia, Aladdin i Król Lew, przy których już widać, że są praktycznie kopiami swoich animowanych poprzedników. Tylko została dodana jakaś piosenka albo scena lub inna scena została usunięta. Jednak są to w podsumowaniu te same filmy. Choć w moim odczuciu wypadają gorzej od swoich animowanych poprzedników, to są one jeszcze w jakimś stopniu atrakcyjne do oglądania i budziły ciekawość. Te adaptacje, pomimo powtarzalności, przyjemnie się jeszcze ogląda. Za to kolejne wypadały w moim odczuciu coraz gorzej. A widzowie byli już tym zmęczeni, bo wiedzieli, że będzie to ten sam film, tylko gorszy, w większym lub mniejszym stopniu. Warto tu teraz przywołać film Zakochany Kundel z 2019 roku, który z kolei poszedł w zupełnie innym kierunku. Adaptacja ta zaś została tak zrobiona, że poza imionami postaci, słynną sceną spaghetti i tytułem filmu nie ma za bardzo nic wspólnego z pierwowzorem filmu. Tylko w tym przypadku jest to minus filmu, ponieważ nie dość, że film w żadnym stopniu za bardzo nie ma nic wspólnego z oryginałem, to jeszcze jest zrobiony bardziej na zasadzie zróbmy śmieszny filmik z pieskami dla dzieci i przypomina w swojej ostatecznej wersji w moim odczuciu film pokroju Chihuahua z Beverly Hills niż poważną produkcję Disneya, więc odejście zbyt mocno od pierwowzoru oraz bez pomysłu na film też nie jest dobrym rozwiązaniem dla disneyowskich live action. W czerwcu tego roku wyszła adaptacja live action filmu animowanego Jak wytresować smoka DreamWorks. Pierwotną animowaną trylogię był odpowiedzialny Lindy Bloss i to właśnie on zajął się też wersją aktorską tego dzieła. Film wypada odrobinę lepiej niż disneyowskie live action, tylko problem polega na tym, że kolejny raz mamy do czynienia z filmem live action jakiegoś dzieła, które nie daje za bardzo nic nowego od siebie. Nowej wizji, nowego sposobu przedstawienia historii lub postaci, albo nowych wątków do historii postaci, albo próby poprawienia błędów poprzedniej wersji i skorygowania spójności fabuły i sposobu opowiedzenia historii. Jeśli film już coś zmienia, to bardziej bym powiedziała kosmetyczne zmiany i dodatkowo takie, które nie podobają się fanom animowanej trylogii. A przecież między innymi do nich jest skierowany ten film. Tu pojawia się pytanie, dla kogo tak właściwie są te filmy? Dla fanów? Nowych widzów? Czy twórców lub wielkich korporacji? Przecież jakiekolwiek dzieło filmowe, serialowe czy książkowe jest stworzone w celu przedstawienia jakiejś swojej wizji, ciekawej historii z nutą przesłania, jednak najważniejszy w tej wymianie jest odbiorca, do którego to kierujemy.
Twórca musi wziąć pod uwagę jego wrażliwość, potrzeby oraz jego czas, który powinien być w jego odczuciu bezcenny. Przede wszystkim powinien szanować tego odbiorcę i dostarczać mu to, co uważa za wartościowe i warte uwagi. W dziełach kultury nie tylko ważny jest nadawca, jako twórca, który nadaje czemuś życie i wartość, ale też odbiorca, bo jest to osoba, do której to kierujemy. Bez niej nasz przekaz i dzieło nie ma sensu, bo jest skierowany do nikogo i do niczego, w pewnym sensie do nas samych. Jak kiedyś przeczytałam pewną wypowiedź pisarza książek, co z tego, że napisze 1000 fantastycznych książek, skoro nikt nie będzie chciał ich przeczytać. I to jest główny sens twórcy, stworzyć coś, co trafi do publiki, a nie jest to łatwe, bo każdy ma inny sposób postrzegania rzeczywistości. Ale też ten twór nie powinien odbierać nam możliwości kreowania i wyrażenia siebie poprzez dzieła. Jednak współcześnie mam wrażenie, że wiele dzieł twórcy robią głównie dla siebie, a studia i wytwórnie tylko po to, by zarobić i się nie narobić. Czasami odnoszę wrażenie, że większy problem leży w samych wytwórniach, które są już w pewnym sensie stare, a ich dawny koncept i spójność nadające rozpoznawalność zwyczajnie się wypaliły lub stały się przestarzałe. Nie mają przy tym żadnego pomysłu na odświeżenie czy zmianę. Dlatego gdy coś raz się sprawdzi i wydaje się w miarę świeże, kurczowo się tego trzymają i nie chcą odpuścić, mimo że świat coraz głośniej krzyczy przestańcie. Gdy się zastanowimy, w ostatnich latach powstaje bardzo dużo dzieł bazujących na nostalgii. Współcześnie duża część kultury opiera się na starych utworach. Są to kontynuacje dawnych historii, nowe wersje znanych dzieł albo przeróbki animacji na filmy czy seriale live action. Dobrym przykładem może być choćby Przeznaczenie Saga Wings. Do tego dochodzi jeszcze rosnące zamiłowanie do przeszłości, zwłaszcza do lat 80. i 90. Przez to mam wrażenie, że ciągle oglądamy i czytamy w gruncie rzeczy to samo. Nie chodzi tu o powtarzalność wątków czy podobieństwo postaci, ale raczej o nieustanne męczenie tego samego materiału i brak pozwolenia, by w końcu odszedł. Nie po to, by o nim zapomnieć czy go wymazać, ale po to, by zamknąć pewne wątki i dać im wolność. Dlaczego też mamy ochotę wydawać na to nasze ciężko zarobione pieniądze i poświęcać temu nasz bezcenny czas? Zwłaszcza, że w przypadku live action na podstawie animacji od Disneya często mamy do czynienia z filmem, który już oglądaliśmy. Nie mamy tu do czynienia tylko z bazą, którą znamy, ale dosłownie wątki, charaktery postaci, a nawet w sumie cała historia jest taka sama. A jeśli już coś zostaje zmienione, to często w taki sposób, że pierwotne przesłanie animowanej wersji traci sens lub pełne znaczenie. Dobrym przykładem jest Mała Syrenka z 2023 roku. W oryginale główne przesłanie filmu dotyczyło zaufania i strachu przed nieznanym. Ariel zakochuje się w księciu i postanawia zrobić wszystko, by mu to wyznać. Pragnie także poznać jego świat, bo uważa, że jest niesamowity i fascynujący. Jednocześnie Ariel jest w pewnym sensie niepewna. Zastanawia się, czy dobrze robi, czy jej uczucia są na tyle silne, by poświęcić tak wiele. Waha się też, czy książę czuje to samo, jak zareaguje oraz czy zostanie w pełni zaakceptowana. Jednak z czasem im więcej spędzają razem chwil, tym mocniej się w nim zakochuje i coraz bardziej jest pewna swoich uczuć. Na drodze pojawiają się przeciwności, ale Ariel w końcu ufa zarówno sobie, jak i Erykowi, wyznając mu miłość. Oboje wzajemnie się akceptują, zarówno siebie nawzajem, jak i swoje światy. Bardzo ważną postacią w tej historii jest Tryton. To on nie ufa Ariel. Uważa, że nie jest jeszcze dość dojrzała i rozsądna, by zrozumieć zagrożenie Królestwa Syren. Wątpi też, czy potrafi odróżnić dobro od zła i czy rzeczywiście zna się na ludziach. Sam nie potrafi zaakceptować ich świata. Dopiero kiedy widzi Eryka, który poświęca własne życie, by uratować Ariel, mimo że jest syreną, oraz swoją córkę, walczącą z determinacją, choć zawsze widzi w niej tylko słabe dziecko, Tryton jest w stanie zaufać Ariel i Erykowi. Akceptuje ich miłość i zaczyna wierzyć, że ludzie nie muszą być źli. W nowej wersji Ariel musi wszystko zrobić sama, więc motyw wspólnej walki, który w oryginale miał pokazać miłość obojga, ich siłę i determinację, całkowicie traci sens. To przecież Eryk powinien udowodnić, że jest godny zaufania i akceptacji ze strony Syren i Trytona, że jest dobrą osobą, że nie zostawi Ariel w najgorszej potrzebie i że jest gotów do poświęceń dla niej, tak jak ona dla niego. Tymczasem w nowej wersji ten wątek traci sens. Przez to cała historia zaczyna wyglądać tak, jakby się
byśmy musieli wszystkiemu, co nas spotka, sprostać sami. Moim zdaniem to dość krzywdzące, bo społeczeństwo może zacząć tego od nas wymagać, a my sami możemy zacząć oczekiwać tego od siebie. Już teraz wiele osób mówi, że czują się jakby byli niewystarczający, że robią za mało, umieją za mało, rozumieją za mało. A przecież nikt z nas nie jest alfą i omegą, nie możemy być od wszystkiego. Oczywiście z jednej strony prawdą jest, że powinniśmy być samowystarczalni i że w niektórych momentach możemy liczyć tylko na siebie. Musimy umieć sobie z tym radzić, ale równie ważne jest, by potrafić poprosić o pomoc i wsparcie, dzielić się obowiązkami i odpowiedzialnością, a także umieć wyrażać swoje uczucia i potrzeby. I właśnie dlatego najważniejszy wątek starej wersji, ten, w którym to Eryk musi udowodnić, że jest wart zaufania i akceptacji przez Tritona, przez Królestwo Syren, a przede wszystkim przed samą Ariel, w nowej wersji kompletnie traci sens, jeśli w ogóle jeszcze ma jakieś głębsze znaczenie. Więc w gruncie rzeczy oglądamy ten sam film, a jeśli są w nim jakieś zmiany, to raczej na jego niekorzyść. W ogólnym rozrachunku wychodzi, że film jest po prostu gorszy. Często jako widzowie już mieliśmy podobną sytuację, więc wiemy czego się spodziewać, ale mimo to dalej w to brniemy. W końcu dostajemy ten sam produkt, tylko słabszy. Widać w tym brak większego pomysłu i konceptu ze strony wytwórni, ale my i tak to kupujemy. Chcemy oglądać po raz kolejny dosłownie ten sam film, choć przecież możemy sobie puścić stary. Poświęcamy na to nasz bezcenny czas, którego ciągle mamy za mało i nasze pieniądze, a potem narzekamy, że film jest gorszy od oryginału, że zmiany nam się nie podobają, albo co bardzo często się powtarza, że źle dobrali aktorów, czy w ogóle po co robią te produkcje. I to jest właśnie fascynujący fenomen kulturowy. Nie tylko to, że wytwórniom wciąż się to opłaca, ale też to, że my, jako widzowie, mamy ochotę w tym uczestniczyć. Zwłaszcza, że twórcy i wytwórnie potrafią jednak zrobić dobrą nową wersję starego dzieła. Przykładem może być She-Ra i Księżniczki Mocy, która wyszła naprawdę jako udany remake. Ale żeby to się udało, musiało się zadziać kilka rzeczy. Po pierwsze, remake był oparty na starym, już naprawdę archaicznym serialu. Po drugie, został stworzony przy współpracy twórcy, który miał na to własny pomysł. Zmieniono wygląd i charakter niektórych postaci. Dodano nowe wątki i nawet całkiem nowe postacie. W efekcie powstało tak naprawdę nowe dzieło, bazujące na starym, ale w zupełnie innym stylu. I to przyciągnęło zarówno fanów starej serii, jak i nowych widzów, którzy jej wcześniej nie znali. Biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłam, ciekawym zjawiskiem jest ten cały fenomen kulturowy oglądania po raz drugi tych samych filmów, tylko w lekko zmienionej otoczce. Zwłaszcza, że często wypadają gorzej niż oryginał. A do tego ostatnio coraz częściej bazują na produkcjach, które są jeszcze całkiem świeże. Nadal można je bez problemu zobaczyć w dobrej jakości, są łatwo dostępne, a ich przekaz i cała otoczka wciąż pasują do naszych czasów. Więc zrobienie odświeżonej wersji albo takiej bardziej aktualnej do dzisiejszych czasów, czy wytwórnie tłumaczyły swoje wcześniejsze live action, tutaj zupełnie się nie sprawdza. Bo na przykład Jak wytresować smoka to film z 2010 roku, a Disney zapowiedział już live action Wajany, gdzie oryginał jest przecież z 2016 roku. Zwłaszcza, że na przykład ostatnie filmy live action od Disneya wyglądają jakby były nieprzemyślane i robione na siłę. Zamiast tego można by było zrobić serial do filmu z ciekawą fabułą, tak jak miało to miejsce w przypadku Zaplątanych, albo specjalną krótkometrażówkę, jak robiono to wcześniej. Owszem, cechowały się różnym poziomem, ale przynajmniej nie oglądaliśmy po raz kolejny dokładnie tego samego, tylko po to, żeby spotkać naszych ulubionych bohaterów. Na tym tle nawet taki serial jak Kafe Myszka wypada lepiej, bo opowiadał o klubie myszki Miki, do którego przychodzą postacie z filmów Disneya. Warto tu zwrócić uwagę, że jeśli jest pomysł i chęci, można stworzyć fajne dzieło na podstawie starego, ale jednocześnie powinno być to coś nowego i świeżego, tak jak w przypadku She-Ry. Dużo nowych twórców, którzy chcą robić filmy albo seriale animowane, jest zbywanych przez wytwórnię. Tłumaczą to tym, że nie ma budżetu, wolnych animatorów, wolnego studia, albo że ich pomysły się nie sprawdzą i nikt nie będzie chciał oglądać takich historii. Nawet jeśli uda im się stworzyć serial i ma całkiem dobrą oglądalność, często jest kasowany po pierwszym sezonie, a wytwórnie tłumaczą to cięciami kosztów albo słabą oglądalnością lub że nikt nie ogląda animacji. Wtedy fani licznie wylewają swoje żale. Jednocześnie są to wytwórnie, które zarabiają mnóstwo pieniędzy właśnie na animacjach albo ciągłych kontynuacjach.
i robieniu drugiego, takiego samego filmu, tylko w formie live action. Podsumowując, warto się zastanowić, dlaczego chcemy oglądać po raz drugi ten sam film, tylko lekko zmieniony, zamiast poświęcić ten czas na nowe dzieła kultury albo na stare, których jeszcze nie znamy. Warto też pomyśleć, dlaczego wytwórniom opłaca się robić te filmy i dlaczego ogólnie chcą je tworzyć. No i wreszcie, dlaczego sami twórcy chcą w tym uczestniczyć, zamiast poświęcić swój czas na coś nowego i twórczego. Zachęcam też, że jeśli podoba Wam się ten film albo chcecie wesprzeć moją twórczość, zostawcie lajka, suba i napiszcie komentarz. A ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia!